Niezależne gremium eksperckie. Organizacja działająca na rzecz poprawy jakości kształcenia, która wraz z kolejnymi reformami ustawy o szkolnictwie wyższym nabiera coraz większe uprawnienia. Państwowa Komisja Akredytacyjna stoi na straży wysokiego poziomu nauczania i zarządzania ośrodkami akademickimi w naszym kraju. W tym krótkim materiale zwięźle przedstawimy Wam, jak działa ta instytucja i dlaczego jest tak ważna dla całego systemu szkolnictwa wyższego. Wszystko zaczęło się w 2002 roku. Ówczesna Państwowa Komisja Akredytacyjna została powołana przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na 3-letnią kadencję. Od samego początku najważniejszym zadaniem nowo powstałego organu była ocena jakości kształcenia na uczelniach krajowych. Dodatkowo organ ten przyznawał uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych, zatwierdzał propozycje nowych kierunków, a także opiniował wnioski dotyczące zmian organizacyjnych wewnątrz wydziałów. Ustawy o szkolnictwie wyższym wyraźnie umacniały pozycję PAK-a w systemie szkolnictwa wyższego. Coraz szersze kompetencje sprawiły, że organizacja ta towarzyszyła krajowym uczelniom w ewolucji wymuszanej przez wdrażany w Polsce system boloński. W kolejnych etapach zmiany dotykały również strukturę organizacyjno-funkcjonalną samej komisji. Jak podkreślano wielokrotnie w dyskusjach na temat krajowej nauki, proces ten odbywał się z poszanowaniem integralności celów wyrażonych w misji jednostki. Komisja akredytacyjna, jako organ występujący często w roli niezależnego arbitra, musi zachować bezstronność i rzetelność. Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych. Co to znaczy obligatoryjnych? Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obowiązkowe. Wyniki dokonanych ocen, a także dodatkowe raporty opisujące zakres i efektywność wywiązywania się uczelni z konkretnych zadań publikowane są na jej stronie internetowej. Zespoły oceniające w raportach i Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w swoich uchwałach tworzą razem spójny obraz prezentujący poziom krajowego szkolnictwa wyższego. Oceny komisji odbywają się na dwóch najważniejszych płaszczyznach. Ocena instytucjonalna obejmuje analizę działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz jakości kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych, jeśli tylko takie występują. Ocena programowa weryfikuje ogólną jakość prowadzonego kształcenia oraz stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie i przepisach wykonawczych. Teoria brzmi pięknie, ale jak to wygląda w praktyce? Na co zwłaszcza zwraca się uwagę przy ocenie placówki edukacyjnej? Przede wszystkim na skuteczność w realizacji zadań. Rozumie się przez to efektywne wykorzystanie zasobów, kadr naukowych, sprzętu, finansowania, wsparcia logistycznego. Związek strategii rozwoju jednostki ze strategią rozwoju placówki. Rozwój kapitału ludzkiego oraz pracowników naukowych. Świadczenie usług na najwyższym poziomie. Oraz działanie w duchu integracji na rzecz umiędzynarodowienia krajowej oświaty i szkolnictwa wyższego. Publikacje komisji są niezbędne dla przedstawicieli uczelni i pracowników naukowych, ale mogą też stanowić wskazówkę dla tzw. zwykłych studentów. W tym aspekcie opiniotwórcza rola organizacji może przypominać rankingi uczelni, które omawiamy w innym materiale w tej serii. Przed wyborem studiów warto przyjrzeć się opinii komisji na temat wydziału lub konkretnego kierunku, który nas interesuje. Jak zorganizowana została instytucja stojąca na straży jakości szkolnictwa wyższego? Na jej czele stoi przewodniczący. Obecnie jest to uznany informatyk, profesor nauk matematycznych Krzysztof Dix. Dalej w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzą zespoły działające w ramach wszystkich najważniejszych obszarów kształcenia. Mamy więc specjalnych ekspertów odpowiadających za sprawy nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych, ścisłych, przyrodniczych itd. Przedstawiciele każdego z tych zespołów razem z przewodniczącym i sekretarzem tworzą prezydium, organ podejmujący wszystkie najważniejsze decyzje. W latach 2002-2014 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ponad 5,5 tysiąca ocen, w tym 147 ocen wyróżniających dla wyróżniających się rozwiązań i innowacji i 188 negatywnych.
Komisja od początku swojego istnienia pełniła funkcję doradczą i opiniotwórczą w czasie kolejnych zmian ustawy o szkolnictwie wyższym. W miarę ujednolicania europejskich systemów edukacji jej rola wyraźnie się zwiększa. Droga krajowych uczelni przez proces boloński wiedzie u boku niezależnych ekspertów, donoszących o kolejnych postępach i oceniających stan krajowej nauki.